Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Włóczy Kije. Dzisiaj Was zapraszam na sylwestrowy odcinek, no bo jakby nie było, dzisiaj jest Sylwester, ja go jeszcze nie mam, ale Wy go oglądacie w Sylwestra, więc tak zabawowo trochę, z fajerwerkami. Zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek, zobaczymy co znajdziemy dzisiaj na półkach. Zapraszam. Co tu mamy na tych półkach dzisiaj? No tu mam na przykład takie fajne miseczki. Zielone. Na co? Na świeczki chyba. Na świeczki. Na dole mamy taką tacę. 7,50. Tutaj mamy ładny kubek. Kojarzy mi się z Galo Design za 50 centów. Mam taką kaczkę w domu. O, i jest to Galo Design. Piękny. Za 50 centów. No, fajny kubeczek. One są bardzo trwałe. To wygląda jak sorał, naprawdę. Żarska porcelana. Fürstenberg za 3,50. A ten taki piękny za euro 50. Bawaria, ale wygląda jak sorał. Mam taki podobny w domu. O, tu zobaczcie, jaki ładny dzbanuszek, 12,50. Bez sygnatury. Tu jeszcze coś takiego mamy. Ceramika Valdemonte. Zapewne Włochy za 2,50. O, tu mamy taką piękną, taki pucharek za euro 50. To już tutaj było. Widzę, że zostawili tylko ten najbardziej popękaną filiżankę. Tutaj mamy Freiberger porcelan GDR za 2 euro sztuka. A tu u góry Fürstenberg, bardzo ładny, taki, zobaczcie, taki z czerwonym. A tu Saltman Weiden, też z czerwonym, takim rantem. To jest chyba Huchenreuter, nie, to też jest Fürstenberg. To już tu widziałam. Ale tu mamy coś ładnego. Ten bardzo wygląda na... Szczególnie jeśli chodzi o tą sterczynkę, bo ja już mam coś takiego w domu. Nie kwadratowe, tylko okrągłe. Mam taki dzbanek. I patrząc na sterczynkę, bym pomyślała w ogóle tak. Zalatuje mi francuskimi rzeczami. Vieux Paris. Tak mi się kojarzy z Vieux Paris. Uszkodzony jest niestety tutaj. Był łatany, że tak powiem. Dzbanek 4,50. Mlecznik 2,50. Ciekawe, czy była cukiernica, czy nie było. Tutaj mamy już to chyba tylko szkło. Tutaj walnięty. Niestety trzeba to zgłosić, bo ktoś sobie krzywdę zrobi. Ładny, prawda? Piękny. Śliczny. Podpisany Sander. Albo Lander. Jakoś tak. 69,50, ale bardzo ładny. Picobello. Jakaś inna firma. Szuko. Chyba jeszcze nie widziałam. Szuko, bo taka małpka, pewnie bardzo stara. 24,50.
Tu mamy tetą. Tu mamy taką kąpielnicę za 29, a tu mamy sztajf. Takiego misia polarnego chyba. A tu jest to Huchenreuta. Sztuka 5,50. Tu mamy ładny te korale. To by mi pasowało. Tutaj ta bransoletka. Mam taką bardzo podobną. Taki naszyjnik mam. A tu jeszcze mamy taki stary porcelanowy zestaw do herbaty japońskiej. 69. To wygląda i czuje się, jakby było ze świeczki zrobione. Konik. O, takie miałam, pamiętacie? Że takie miałam. Tu mamy Huchenreuta. Ten dzbanek kosztuje 8,50, a ten ostatnio kosztował 24,50, ale widzę, że przecenili. Nie wiem, czemu jest taka duża różnica w cenie, bo przecież to w zasadzie prawie to samo. Cukierniczka 4,50 i tak wszystko po kolei kosztuje 4,50. Filiżanka. Tu mamy taką paterkę. A tu nadal mamy tak zwany słomkowy motyw, czyli Indisch Blau po niemiecku. Tu mamy model Arabella z Bawarii. Bardzo ładny, 3,50. Miseczka. Te talerze duże są po euro 50, bardzo tanio. A głębokie są też po euro 50. Głębokich jest 4, płytkich jest tych małych 5. A tu mamy 2, 4, 6 sztuk. Tu jeszcze mamy coś ciekawego. Winterling za 3,50.
mamy obrusy. Tu są poszewki. Tu mamy takie podkładki na stół. Tu dopiero zaczynają się obrusy. Mam jakąś ładną tacę, chyba jej nie widziałam tutaj. Ojojoj, coś tam spadło. Coś spadło, ale to nikt nie stał obok. Z drugiej strony coś ktoś musiał popchnąć. Co tu jeszcze jest? Takie ładne dzwoneczki, ale ten plastik tu u góry to tylko razi. Karawki, tutaj jest bez koniuszka. Oj, tu jeszcze więcej tych karawek. A pójdziemy sobie z drugiej strony chyba. Nie, tam do drugiej strony nie dojdę. Po 14, tamto jest po 6. Ta nie ma ceny, ale chyba ten korek to nie jest od niej. Nie do wszystkich się dostanę. O, tutaj mamy z tyłu też ładną, widzicie? Piękna patera. Z takimi kaliami chyba. Za 4 euro, bardzo ładna. Tu u góry Leonardo takie miseczki. Tu mamy jeszcze o taką z euro. Na troszkę masła na przykład. I tutaj mamy taki ładny kryształ za 4. A tu u góry takie rzeczy. Tutaj mamy z Delfta talerzyk, już patrzyłam, za 3 euro. Tak patrzę co nowego. A stół mamy nowy, bardzo ładny zresztą. Taki wygłaskany, 139 euro. Ale my będziemy potrzebowali duży stół. Widzicie? Taka noga. On niby jest do rozkładania, ale on nie będzie dużo większy, ale bardzo ładny jest. Taki w moim guście. Bardzo fajny. Zobaczcie, jak pięknie. Jak pięknie jest zdobiony na dole. Czy ja go rozsunę? O Jezu, czemu on tak... On ma kółka. Co ciekawe, że on ma kółka. Popatrzcie. No ma kółka, no. Co tutaj mamy na tej półce? Takie ładne kielichy. Burżogne i wiecie, nie wiem jak to się czyta. Taka ładna paterka srebrna. Tu na dole mamy też fajne rzeczy. Na przykład ten dzban jest fajny. Bardzo fajny, ale za 8. Trochę te ceny tutaj zdrożały. Bo to też jest fajne. Zobaczcie. Piękne. I bardzo trwałe. 8 euro. O, te ceny trochę poszły w górę.
Tu mamy jeszcze taki śmieszny dzban, taki troszeczkę jakby rozkloszowany na dole. Cały biały, fajny. I kosztuje 5. On ma nawet może jakąś sygnaturę tutaj. A teraz się nie dodrapię do tego. Ich wollte heute machen 150. Ten jest za 3,50. No to jeszcze idzie. A ten za 4. Tutaj mamy Bejruta. Bejruta za 3,50, dość ładna. Ta cukierniczka, te miski i talerze to widziałam ostatnio gdzie indziej tańsze, bo to są 2,50. Tu mamy taki talerz też słomkowy. To też jest Bejruta. I tu mamy takie talerze, również Bejruta za 3 euro. Chyba i za euro ostatnio widziałam. A tu mamy za 4 euro taki mlecznik ładny jest, naprawdę taki, wiecie, fajnie się dotyka. Tu mamy motyw cebulowy za 50 centów, takie podstawki chyba pod filiżanki. Tu mamy Meissen za 50 centów. Szok. Nie wierzę. Nie wierzę. Już nabrałam powietrza z powrotem. Już mogę z powrotem nagrywać. Tu u góry jeszcze mamy taki czajnik, nie czajnik, dzbanek za 6 euro. I to też jest Bejruta. Ładny. Tu mamy coś innego, nie? Ale trochę inaczej wygląda, zobaczcie. Zupełnie inaczej wygląda za 2 euro. I tu mamy taką, można by powiedzieć, wazę, ale dół jest jaśniejszy, a góra jest ciemniejsza i to kosztuje... Ładna ta waza. To kosztuje 5 euro, ale ciężka. A zobaczmy ją w ręce. Ładna. Na kluseczki na przykład. O! Zobaczcie, tu mamy taką lampę. Ona chyba była już przeceniona. Tak mi się wydaje. Tu jest na pewno mosiąc. Powinno się go troszeczkę wyczyścić. Tu jest drewno i drewno też powinno się wyczyścić, ale ona jest bardzo wysoka, wiecie? Myślę, że mogłabym ją bardziej doprowadzić do takiego ładniejszego stanu, chociaż... A może to nie jest drewno? Muszę ją od dołu zobaczyć jeszcze. Czekajcie, tak wygląda. Nie no, chyba wygląda to na drewno. Tak oglądałam ją ze wszystkich stron. Trzeba tylko ją porządnie doczyścić. I nie wiem, czy powinna mieć nowy abażur. Chyba powinna mieć nowy abażur, bo ten jest taki nijaki. Jak się lampę doczyści i da się inny abażur, to lepiej by wyglądała. Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Łuczykije. Moi drodzy, w taki dzień, w sylwestrowy dzień, co tu się będzie działo dzisiaj, co u Was się dzieje, pewnie balujecie. Albo może jesteście takie typy jak my, którzy spędzają Sylwestra przed telewizorem albo we własnym towarzystwie po prostu. Często tak robimy, nie jesteśmy raczej typy, wiecie, tacy imprezowi, chociaż od czasu do czasu też się zdarza, ale ogólnie to Sylwestra przeważnie spędzamy w naszym gronie. Słuchajcie, mam nadzieję, że się dobrze bawicie, albo będziecie się dobrze bawić raczej. Nie wiem, kiedy to oglądacie, ale jeśli oglądacie to przed Sylwestrem, w sensie przed imprezą, przed wieczorowym Sylwestrem, wieczornym Sylwestrem, no to życzę Wam, moi drodzy, szampańskiej zabawy, żeby Wam się fajnie bawiło, żeby zobaczyć fajne fajerwerki, może coś też fajerwerki popuszczać samemu. Zależy kto co lubi. Ja wolę popatrzeć, powiem szczerze. Nie jest to taka za bezpieczna sprawa, ale
jak ktoś robi to bezpiecznie, z głową, no to jak najbardziej jest to, myślę, też dla ludzi, chociaż też są ludzie, którzy są przeciwko, ludzie, co są za, więc zawsze jest jakiś ktoś, kto bardziej lubi, a ktoś, kto to gani i twierdzi, że to jest rynek B. Chociażby ze względu na zwierzęta, które często się wtedy bardzo boją tego hałasu, nie? Ale już pomijając to wszystko, słuchajcie, życzę Wam szampańskiej zabawy wieczorem. Moi drodzy, mam jeszcze do Was takie pytanie w związku z tym dzisiejszym dniem, bo ostatnio czytałam taką na temat Sylwestra, na temat w ogóle zabobonów, co ludzie robili, czasem jeszcze robią w ostatni dzień roku, żeby nie przenosić swoich jakby złych spraw, swoich dziwnych jakichś takich złych rzeczy na przyszły nowy rok, żeby nie zapeszać jakby, nie? Słuchajcie, pisało w tym artykule, że na przykład ludzie mieli coś takiego, że czyścili buty, żeby w tych czystych butach wejść w nowy rok, żeby były czyste, żeby starych rzeczy, starych jakichś nawyków, starych, nie wiem, czegoś nieprzyjemnego nie przenosić na nowy rok. Albo prali firanki, zasłony, żeby okna były czyste, z tego samego powodu, żeby nic złego nie dostało się do środka. Takie dziwne zabobony, w które ja nie do końca wierzę, wręcz w ogóle. Natomiast myślę, że są takie różne dziwne, regionalne rzeczy, które znamy właśnie z Sylwestra. Znacie takie? Dajcie znać. Ja na przykład pamiętam, i to u nas dotyczy się przez cały rok, ale było napisane w tym artykule coś takiego, że należy przed pójściem spać posprzątać kuchnię, żeby była czysta i żeby po prostu był błysk, nie? Że to powoduje, że nie wnosi się w nowy rok złych nawyków, że będzie czysto przez cały rok, że wiecie, jakieś takie dziwne powiem szczerze, ja taki nawyk mam od dawien dawna, że nie idę spać, dopóki nie posprzątam kuchni. I to jest bardzo dobry nawyk, bo rano się człowiek wstaje i ma czysto, robi sobie kawkę w czystej kuchni i zupełnie jest inne podejście do całego dnia. Tak, moi drodzy, takie dziwne rzeczy, dajcie znać. Znacie jakieś takie typowo sylwestrowe rzeczy. Wiem, że jeszcze coś takiego było, że absolutnie nie wolno w Sylwestra pożyczać pieniędzy, bo wtedy się pożycza następny cały rok. Czy tak jest? Nie wiem. Nie pożyczam pieniędzy, ale być może takie coś gdzieś słyszeliście o czymś takim. Tak, moi drodzy, jakie były moje dzisiaj zakupy? Już Wam pokazuję. Słuchajcie, Stary Paryż. Kojarzycie Stary Paryż? U mnie Stary Paryż już był. Chyba nawet ze 2 razy. Przynajmniej tak mi się wydaje, trochę tak mi się pamięta. Moi drodzy, Stary Paryż to są takie... To nie jest marka w zasadzie, tylko to jest taka nazwa kolekcjonerska na porcelanę, która była produkowana wokół Paryża. Tak po prostu kolekcjonersko nazywają to, natomiast chodziło o różnych producentów i mówili na tą porcelanę Stary Paryż, ona była mniej więcej produkowana gdzieś tam do końca XIX wieku, jeśli dobrze sobie przypominam. Słuchajcie, mam taki piękny zestaw, o taki, bardzo ładny, złocony, no cudowny, nie jest niestety w idealnym stanie, ale jak powiem szczerze, jak na takie lata, to i tak jest w idealnym stanie, bo to złocenia, słuchajcie, tutaj są naprawdę piękne i mało wytarte. Wyjątkowo. Tutaj jedynie na tej rączce troszkę jest wytarte. Może pokażę z bliska, jak mnie nie widać, to bardziej widać dzbanek. Widzicie, tu w tym miejscu jest troszkę wytarte. Natomiast jeśli chodzi o przykrywkę, to niestety była klejona, zobaczcie. Widać to klejenie tutaj w tym miejscu. Tu. O, może od środka, widzicie ten paseczek taki wzdłuż. Ta przykrywka była pęknięta po prostu całkiem wzdłuż. O, teraz dobrze widać. No i powiem szczerze, że ta sterczynka jest bardzo specyficzna dla Vieux Paris, dlatego przeważnie je rozpoznaję, bo są takie, bardzo mnie zachwycają. A mam już takie, także zaraz Wam pokażę te, co też mam, ale ten jest naprawdę w pięknym stanie, są te. Szkoda, że nie ma cukierniczki, ale może uda mi się gdzieś dostać, zobaczymy. Słuchajcie, dzbanek 4,50,
A mlecznik... O, coś mi się tu włączyło, czekajcie. A mlecznik 2,50. No, 2,50, więc bardzo niewiele. 7 euro, nie? Także bardzo fajny zestaw. Teraz Wam pokażę ten mój, ten chyba jest starszy. O taki. To też jest Vieux Paris. Już Wam je pokażę z bliska. Widzicie? Oczywiście ten po lewej stronie jest bardziej zniszczony. To złoto ma takie, wiecie, już dość mocno wytarte, ale sterczynka jest dość mocno podobna, czyli ta przykrywka. Bardzo ładne oba są i moi drodzy, jak się je weźmie do ręki i dotknie, to one są takie same w dotyku, w ciepłości, w grubości tej porcelany, więc na pewno są, podejrzewam, podejrzewam, że to po prostu jest to Vieux Paris. Myślę, że się nie mylę. Tak mi się wydaje. Słuchajcie, to była fajna rzecz. To była fajna rzecz, dlatego że takie stare rzeczy bardzo rzadko się ostatnio trafiają, a już w dobrej cenie to już w ogóle rzadko. Słuchajcie, dajcie znać, jak Wam się podoba moja bluzeczka, bo powiem szczerze, Wojtek mówi, chyba nie wiem, czy ją dobrze widać. Wojtek mówi, że taka, wiecie, no błyszcząca, jakby nie było taka rozkloszowana, jak taki nietoperz. Wojtek mówi, że wygląda mnie jak ta babcia. Chyba nie. Nie wydaje mi się. Nie zna się. Słuchajcie, co jeszcze kupiłam, bo już Wam pokazuję. Zresztą widzieliście moje oszołomienie, jak zobaczyłam miśnię. Prawda, jest to miśnia Meisenstadt to się nazywa. Jest trochę może mniej warta, ale Meissen to Meissen. Jak dla mnie zawsze jest warto kupić za niewielkie pieniądze. Słuchajcie, 2 talerzyki, o takie, za 50 centów, to jest bardzo tanio. O, w takie piękne, trochę jak Huchenreuta, wiecie, bardzo w dotyku. Zresztą Huchenreuta jest bardzo podobny w dotyku i można się czasem pomylić. W ogóle jak wygląda? Chodzi o wzór cebulowy, że miśnia i Huchenreuta są do siebie podobne. Oczywiście miśnia jest absolutnie często ładniejsza, ale Huchenreuta też bywa naprawdę piękny. Pokażę Wam go z bliska. Piękny jest. A dla porównania pokażę Wam, sekunda. O, już jestem z powrotem, moi drodzy. Tu słuchajcie, mam taką piękną filiżankę, która jest właśnie od Huchenreuta. Zobaczcie. O, taka. Tylko że ona ma bardzo ten wzór taki żywy, wiecie, taki ostry. A ten talerz ma taki przydymiony. Widzicie? Te kontury są takie troszeczkę przydymione, jakby były trochę za mgłą. Ale zdarzają się, to jest od Huchenreuta, zdarzają się te filiżanki od Huchenreuta, które mają właśnie taką rozdwojone uszko, zdarzają się też takie przydymione. W związku z tym, zobaczcie, nawet pasuje. Co prawda ten talerzyk jest taki, jak już mówiłam, przydymiony trochę, ale ogólnie wzorem i wielkością tej filiżanki bardzo pasuje do tego talerzyka, nie? Tak myślę. Bardzo ładny zestawik. Oczywiście teoretycznie mogę go postawić tak razem na stole. Dlaczego nie? Słuchajcie, Meissen, czyli miśnia za 50 centów. Bardzo, bardzo tanio. Mam takie 2. Może mi się kiedyś, słuchajcie, trafi jakaś filiżanka. Ja tej porcelany takiej niebieskiej mam dużo, więc coś tam zawsze gdzieś tam coś wyszukam. Słuchajcie, i ja wyszłam ze sklepu i wróciłam jeszcze za chwilę raz, bo czekałam na tramwaj i do tramwaju miałam prawie 10 minut. Mówię, a to jeszcze wejdę na chwilę zobaczyć, może czegoś nie zauważyłam, czasem tak robię. I słuchajcie, dołożyli to. Przez te 2 minuty czy 3, jak mnie nie było, już kiedyś takie coś mieliśmy tutaj na kanale i nie do końca wiedzieliśmy, do czego to może służyć. Stwierdziliśmy, że może do dżemu, może do musztardy. Tak myślę, że takie coś mogło do tego służyć. I tu też mamy Meisenstadt, tak zwany. Dobrze, ja to pokazuję. Meissen, aha, dobrze pokazuję, zobaczcie.
Także tak to wygląda. To kosztowało euro 50, widzicie? Także super, obydwie ceny, jedna i druga. Bardzo dobra cena. Co ja tu jeszcze miałam? Lampę, ale lampę pokazałam Wam prawie na końcu filmu, ta, która mnie zainteresowała. Trochę drewno, trochę mosiąc, wydawało mi się. To drewno to takie trochę, no tak wydaje mi się, że to nie jest do końca drewno, może jakiś MDF, coś takiego. Wtedy to byłyby jakieś lata 50., 60. Nie wiem, czy wcześniej MDF robili, ale trochę to drewno mi tak podpada. Więc już Wam ją pokazuję. Tak, moi drodzy, wzięłam ją tutaj na blat i będę ją czyścić. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Zdjęłam sobie to stąd. To sobie tutaj takie coś zdjęłam. Taka ochronka jakby. Tutaj w sumie można coś innego zamontować, żeby bardziej lepiej wyglądało. W tym miejscu, gdzie jest ta śruba. Bo to jest stare i po prostu miękkie. Zużyło się. I wręcz się sypie, widzicie? Normalnie się sypie taki proszek tu naokoło. Z tego był ze starości chyba. Się po prostu zużyło. Ale te wszystkie elementy sobie zaraz tutaj wyczyszczę. Łącznie z tą podstawą, która mnie bardzo interesuje, jak będzie wyglądała wyczyszczona. Ciekawe, czy będzie się błyszczeć, bo jeżeli mosiąc jest to powinno się to błyszczeć. Takim złotem, prawda? No. Drewno to jest, bo tak powątpiewałam, czy to jest drewno. Ta podstawa jest na pewno z drewna, bo widać od spodu. O. A natomiast te tutaj to nie wiem, czy są z drewna. Musiałabym to wszystko rozkręcać, a w sumie nie ma sensu, bo ta lampa i tak zostaje dla nas, tylko chcę ją ładnie wyczyścić, żeby lepiej wyglądała. Ale tutaj krzywo mi to wychodzi jakoś tak. Ktoś ją kiedyś rozkręcił i skręcił ją krzywo i teraz ciężko ustawić ją do pionu. Tak, moi drodzy, tak wygląda lampa. O, w ten sposób. Ja już ją wyczyściłam. Widzicie? To drewno jest takie, moim zdaniem, strasznie wygłaskane. Trochę jak plastik wygląda. Nie wiem, czy macie też takie zdanie. Trochę takich rzeczy trzymam w ręce ale ogólnie jest bardzo ładna. Powiem szczerze, że tak zastanawiam się, jakby wyglądało to pomalowane na czarno. Myślę, że byłaby piękna ta lampa w kolorze czarnym. Nie wiem, muszę się zastanowić, pokażę Wam ją jeszcze. Słuchajcie, z abażurem. Moi drodzy, jeśli chodzi o abażur, to jest w ogóle bardzo duża lampa. Bardzo duża, ona ma, myślę, że około metra spokojnie razem z abażurem. Powiem szczerze, że abażur nie do końca mi się podoba. Z bliska też nie jest idealny, widzicie? I ten abażur moim zdaniem wygląda absolutnie na lata 60. Bo tak mniej więcej wyglądają abażury z tego czasu. I zobaczymy, co z nią zrobię. Słuchajcie, kosztowała 29 euro, więc bardzo niedużo. Ona została przeceniona, bo ona kosztowała wcześniej więcej, ale niestety nie wiem ile, bo jak zdrapywałam, to się nie dało odczytać, ile kosztowało więcej, ale ja ją kojarzę, bo ja ją już widziałam wcześniej, więc być może pokazywałam ją w któryś dzień. Słuchajcie, dajcie znać, co Wy myślicie. Ja normalnie takich rzeczy nie robię, absolutnie, że maluję jakieś drewno na jakiś kolor. Ale tu mnie trochę korci, powiem szczerze, bo to drewno jest takie, wiecie co, niewiekowe, absolutnie. Myślę, że jest niewiekowe, nie jest stare, tylko jest to jakaś już jakieś lata 50., 60. i to tak już nie jest takie, że absolutnie tego nie można zniszczyć, nie? Więc dajcie znać. Ja widzę tą lampę absolutnie w czarnym kolorze. Wtedy ten mosiąc tutaj by się pięknie odznaczał. Trochę wyczyściłam to miejsce tutaj i dużo ładniej to wygląda. To można ściągnąć, bo to jest taka szarfa, która tutaj to oplata, to miejsce i można to ściągnąć, założyć z powrotem, więc teoretycznie mogłabym zdjąć, pomalować i założyć. Ale wiecie, takie moje wewnętrzne, czekajcie, ja odstawię tutaj, moje wewnętrzne ja mówi, no nie niszcz tego, bo to jest stare. To jest stare, tego nie wolno niszczyć. Mam coś takiego w głowie. Jak ktoś mówi czasami, że ostatnio jedna pani mi się chwaliła i mówiła, że
że kupiła gdzieś na jakimś targu takie łyżki, które są tak wygięte i służą jako podkładka pod inną łyżkę. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Są teraz modne takie, wiecie, takie stoiska, gdzie ktoś coś robi ręcznie. Ja jestem jak najbardziej za, natomiast chodzi mi o takie niszczenie starych rzeczy i robienie z tego czegoś innego. W sensie na przykład z łyżeczek robienie, przecinanie ich na pół i robienie z tego pierścionków. Ja jestem kompletnie przeciwna temu, dlatego że no, niszczymy te stare rzeczy i jak zwał, tak zwał, jest to niszczenie. No, jakby nie było, ta łyżeczka jest przecięta na pół. Przeważnie robi się to z tych łyżeczek srebrnych, żeby to miało też sens, nie? Ale to mi się wcale nie podoba, powiem szczerze, i jestem absolutnie przeciwko. Natomiast jeżeli jakiś produkt jest nie do końca stary i jest taki, wiecie, no udaje to, co nie powinien, wtedy można to jakoś poprawić, nie? Ale absolutnie nie stuletni świecznik, który malujemy na czarno, bo lubimy czarny kolor, to nie? Natomiast ona nie ma 100 lat. Ona nie ma absolutnie 100 lat, chociaż powiem szczerze, bardzo próbuję udawać te 100 lat. No nie wiem, na razie nie będę nic z nią robić i po prostu postawię ją w dużym pokoju. Niech ona sobie z nami trochę postoi, przyzwyczaimy się do niej. Niech ona się do nas przyzwyczai. Zobaczymy, jak będzie wyglądać za jakiś czas. Bo ona teraz, widzę, krzywo stoi. I staram się, jeżeli bym coś takiego zrobiła, to staram się odczekać jakiś czas i dać się przyzwyczaić do tej myśli, czy to rzeczywiście jest dobry pomysł, po prostu przespać się z tym. Tak myślę. Słuchajcie, dajcie znać, co myślicie o takim projekcie malarskim tej lampy. Na pewno będę zmieniać abażur, bo abażur bardzo, myślę, ją postarza. Także może się jakiś piękny trafi. A już nowy abażur, może nie nowy, co inny kształt, na pewno da tej lampie dużo fajnego. Tak, moi drodzy. To wszystko na dzisiaj. Słuchajcie, myślę, że zakupy były piękne. Vieux Paris rzadko się trafia, bardzo się cieszę, bo to jest takie stareńkie i cieszy oko, więc za te pieniądze to już w ogóle. Także słuchajcie, dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że się dobrze bawicie albo dobrze będziecie się bawić w ten wieczór sylwestrowy. Ja Wam życzę szampańskiej zabawy, już mówię to 3. raz, ale jak najbardziej z całego serca życzę Wam szampańskiej zabawy. No i widzimy się, jakby nie było, w nowym roku. 2026, moi drodzy, w 2026 będzie 2 lata, jak tutaj jestem na tym kanale, w ogóle na YouTubie. Powiem szczerze, że nie wiem, kiedy to minęło. Jak z wata strzelił, totalnie. Dajcie znać, co się podobało i widzimy się za parę dni. Pa!